Cześć, witajcie na kanale Grupy GZ. Dosłownie kilka dni temu przybyły do nas pierwsze dwa egzemplarze najnowszej Hondy Civic Type R. Tych samochodów jest obecnie w Polsce bardzo niewiele, a egzemplarze, które pojawiły się w naszym salonie, wkrótce będą już odbierane przez swoich nowych właścicieli. Tym bardziej postanowiliśmy wykorzystać tę okazję i nagrać dla Was prezentację najnowszej Hondy Civic Type R. Zwłaszcza, że społeczność fanów marki Honda i ogólnie modeli spod znaku Type R jest w naszych social mediach bardzo liczna, co zresztą widać przy każdej informacji, jaką na ten temat publikujemy. Dziś więc jesteśmy w naszym szczecińskim salonie Hondy i zapraszamy Was do obejrzenia prezentacji najnowszej Hondy Civic Type R generacji FL5. Pierwsza Honda Civic z symbolem Type R pojawiła się na rynku w 1997 roku. Oznaczona była kodem EK9 i bazowała wówczas na szóstej generacji modelu Civic. Samochód oferowany był wyłącznie na rynku japońskim, ale doczekał się tak znakomitych recenzji, że rozpoczął całą pogoń Hondy za opracowaniem jak najlepszego hatchbacka z silnikiem z przodu oraz napędem na przednie koła. Auto napędzane było ręcznie montowanym silnikiem DOHC z systemem VTEC o pojemności 1,6 litra i mocy 186 koni, co w owym czasie dawało imponującą moc aż 116 koni z litra pojemności, wraz z niską masą całego auta wynoszącą zaledwie 1050 kg, specjalnie zmodyfikowanym zawieszeniem oraz mechanizmem różnicowym o ograniczonym uślizgu na przedniej osi, całkowicie odmieniał on sposób i dynamikę prowadzenia kompaktowego Civica. Wraz z pierwszą generacją pojawiły się także elementy, które stały się cechami szczególnymi wszystkich kolejnych Civiców Type R. Mam na myśli oczywiście czerwoną tapicerkę sportowych foteli, aluminiową dźwignię zmiany biegów, a także logo Hondy na czerwonym, a nie na czarnym tle. Historia linii Type R jest jeszcze starsza i sięga modelu NSX z 1992 roku. Wówczas pojawiła się jeszcze jedna istotna cecha o nazwie NH0. NH0 to oczywiście kod białego lakieru, który katalogowo nosi nazwę Championship White, a który zarezerwowany jest wyłącznie dla modeli ze znakiem Type R. W wyniku ogromnego sukcesu pierwszej generacji w 2001 roku pojawiła się druga generacja Civica Type R oznaczona kodem EP3, która trafiła już do sprzedaży w całej Europie. Pod maską auta znalazł się również nowy, obecnie już legendarny silnik 2.0 DOHC i VTEC serii K o mocy 200 koni. W 2007 roku zadebiutował Civic Type R generacji trzeciej i był to model dość szczególny, bowiem wersja europejska diametralnie różniła się od tej, jaka trafiła na rynek japoński. Europa otrzymała hatchbacka o kodzie FN2, opartego na ósmej generacji Civica, popularnie zwanej UFO. Auto zachowało sprawdzony silnik o pojemności 2 litrów i mocy 201 koni. Na desce rozdzielczej pojawił się z kolei po raz pierwszy czerwony przycisk rozrusznika. Japońskim klientom zaoferowano natomiast sedana o kodzie FD2, w którym zastosowano m.in. mocniejszy silnik, śrubowy mechanizm różnicowy na przedniej osi i potężny układ hamulcowy Brembo. Większą masę sedana zniwelowano poprzez szerokie zastosowanie klejów konstrukcyjnych w miejsce spawów oraz dzięki zastosowaniu aluminium zarówno w elementach podwozia, jak i poszycia nadwozia. Civic Type R trzeciej generacji był ostatnim, w którym zastosowano silnik wolnosący. W 2015 roku debiutuje generacja FK2, a wraz z nią rozpoczyna się era turbodoładowanych Civiców Type R. Dzięki turbodoładowaniu moc silnika osiągnęła pułap 310 koni, sprawiając tym samym, że w momencie debiutu był to nie tylko najmocniejszy Civic, ale również najmocniejszy w historii model Hondy oznaczony symbolem Type R. Civic Type R FK2 przyspieszał od 0 do 100 km na godzinę w czasie zaledwie 5,7 sekundy, a dzięki zastosowanej konstrukcji zawieszenia i wyczynowemu układowi hamulcowemu firmy Brembo stał się świetną bazą do budowy aut wyścigowych, zdobywając kilka światowych tytułów w specyfikacji TCR Touring Car. Więcej szczegółów o generacji FK2 znajdziecie w innym filmie na naszym kanale, w którym pojawił się także ten konkretny egzemplarz. Tam także opowiedzieliśmy, skąd wzięło się jego wyjątkowe oklejenie nadwozia wykonane przez ekipę Finest. Zatem jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to link do niego zostawimy Wam w opisie poniżej. Czas zatem na kolejną generację Civica Type R, którego dwa egzemplarze dzięki uprzejmości naszych klientów możemy Wam również dzisiaj pokazać w salonie. Model generacji FK8 zadebiutował w 2017 roku, dokładnie w 25. rocznicę narodzin pierwszego auta serii Type R i był wówczas szczytowym rozwinięciem koncepcji Civica posiadającym to oznaczenie.
Mechanicznie stanowił znaczącą ewolucję modelu FK2, ale zyskał również wiele nowych rozwiązań mechanicznych, takich jak choćby adaptacyjne amortyzatory czy kolejne udoskonalenia silnika, co pozwoliło w efekcie zwiększyć jego moc do 320 koni. Dla uzyskania jeszcze lepszej dynamiki jazdy rozwinięto elementy odpowiadające za optymalny docisk aerodynamiczny. Zewnętrzny pakiet spoilerów wraz z dopracowaną niemal płaską podłogą aktywnie przyczyniły się do tego, że Type R tej generacji wręcz kleił się do nawierzchni. W modelu FK8 pojawił się także po raz pierwszy charakterystyczny układ wydechowy z 3 centralnie wyprowadzonymi końcówkami tłumika. Najnowsza generacja Civica Type R oznaczona kodem FL5 miała swoją premierę w lipcu ubiegłego roku, ale już w marcu Honda ujawniła pierwsze ciekawe szczegóły na temat tego modelu. Wiosną podczas testów podsumowujących prace badawczo-rozwojowe na torze Suzuka, nowy Civic Type R ustanowił rekord dla samochodu produkcyjnego z napędem na przednią oś. Auto pokonało blisko 6-kilometrową nitkę toru w 2 minuty i 23 sekundy, czyli o blisko sekundę szybciej niż jego poprzednik. Naszą prezentację zaczniemy standardowo od wymiarów nadwozia. Nowy Civic Type R mierzy 4,58 m długości, 1,89 m szerokości i 1,41 m wysokości. Jest więc o 20 mm dłuższy, 15 mm szerszy i 13 mm niższy niż poprzednia generacja. Znacząco zmienił się także rozstaw osi. W najnowszym modelu mierzy on aż 2,74 m, jest więc o 35 mm większy niż w generacji FK8. Nadwozie, bazując na eleganckich i stylowych liniach nowej Hondy Civic e-EV, prezentuje bardziej agresywną sylwetkę i doskonale odzwierciedla sportowy, dynamiczny i wzbudzający emocje charakter samochodu. Ostateczny kształt nadwozia to oczywiście efekt pracy inżynierów, którzy skupili się na znacznym zredukowaniu oporów powietrza. W rezultacie uzyskano wyraźną poprawę współczynnika czołowego oporu powietrza w stosunku do poprzedniej generacji Civica Type R, a także bardziej kontrolowany przepływ powietrza i mniejsze zmiany ciśnienia nad i wokół samochodu. Niski i muskularny wygląd osiągnięto także dzięki poszerzeniu nadkoli. W porównaniu do standardowego Civica 11 generacji wersja Type R jest od niego szersza o blisko 9 cm. W nadkolach umieszczono lekkie i bardzo sztywne 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, które wykończono w matowej czerni. Standardowo Civic Type R wyposażony jest także w opony wykonane ze specjalnej mieszanki Michelin Pilot Sport 4S w rozmiarze 265×30. Za przednimi kołami w nadkolach pojawił się duży kanał odprowadzający, co pozwoliło skierować strumień powietrza wzdłuż samochodu przy progach bocznych, a następnie z dala od tylnego nadkola przez małe spoilery umieszczone na końcu progów. Z tymi elementami współpracują także szersze tylne nadkola, w pełni zintegrowane z ogólną linią nadwozia, co dało bardziej gładkie i czyste wykończenie, które nie zakłóca przepływu powietrza wokół tylnej części samochodu. Aby dodatkowo zwiększyć siłę docisku tylnej osi, z tyłu nie mogło oczywiście zabraknąć spoilera, a także sporych rozmiarów dyfuzora z potrójną końcówką układu wydechowego. W najnowszym Civicu Type R spoiler jest niższy i szerszy, a także mocowany na odlewanych aluminiowych wspornikach. Akcesoryjnie możecie zamówić również spoiler wykonany z lekkich i wytrzymałych włókien węglowych. W tej wersji wchodzi on w skład akcesoryjnego pakietu Carbon. Nowością jest także lekka kompozytowa tylna klapa, którą znajdziemy również w standardowej wersji Civica 11 generacji. Przedni zderzak, mimo niezbędnych dla sportowej wersji Type R zmian, stylistycznie pozbawiony jest elementów, które zakłócałyby jego ogólną formę i stanowi jedynie rozwinięcie podstawowej konstrukcji i kształtu zderzaka z Civica e-HEV. Dolny wlot powietrza został powiększony, aby efektywniej chłodzić znajdujący się zaraz za nim intercooler, a także zwiększyć przepływ powietrza zarówno do samego intercoolera, jak również do przednich hamulców. Całkowita powierzchnia wlotu również jest większa, przez co z Type R'a zniknęły światła przeciwmgielne i ich obramowania znane ze standardowego Civica e-HEV. W ich miejsce pojawiły się wąskie pionowe wloty powietrza, które optycznie podkreślają szerokość samochodu, a funkcjonalnie doprowadzają powietrze do przednich hamulców. Najnowszy Civic Type R oferowany jest łącznie w 5 kolorach nadwozia. Kultowym lakierem jest oczywiście prezentowany Championship White, zarezerwowany jedynie dla serii Type R. Poza nim w gamie dostępny jest także prezentowany dziś czarny kolor o nazwie Crystal Black, niebieski Racing Blue, czerwony Rally Red oraz szary o nazwie Sonic Grey. Pod lekką aluminiową maskę nowego Type R'a trafił oczywiście 2-litrowy silnik turbo z systemem VTEC. Silnik generuje maksymalną moc 329 koni przy 6,5 tysiącach obrotów na minutę oraz 420 Nm momentu obrotowego, którego maksymalna wartość jest dostępna w zakresie od 2600 do 4000 obrotów na minutę. Dzięki temu Civic Type R może rozpędzić się od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 5,4 sekundy, a następnie osiągnąć prędkość maksymalną 275 km na godzinę.
Aby wspomóc zarządzanie temperaturą silnika, na aluminiowej masce oraz przednim pasie pojawiły się wloty, które pozwalają zoptymalizować przepływ powietrza przez komorę silnika i zapewniać prawidłowy docisk przedniej osi do nawierzchni. Więcej szczegółów technicznych na temat konstrukcji samochodu, silnika, a także zawieszenia znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Link zostawimy Wam w opisie do tego filmu. A tymczasem zobaczcie, jak wygląda wnętrze najnowszego Civica Type R. W kabinie znajdziemy oczywiście lekkie kubełkowe fotele Type R ze zintegrowanymi zagłówkami wykończone ikonicznym czerwonym zamszem. Tylne siedzenia wykończono tym samym materiałem, ale w odwrotnej konfiguracji kolorów. Tapicerka z tyłu jest więc czarna z czerwonymi szwami. Sportowego charakteru nadają także dywaniki podłogowe w kolorze czerwonym i aluminiowe nakładki pedałów. Tradycyjna dla modeli Type R jest oczywiście aluminiowa dźwignia zmiany biegów, a także tabliczka znamionowa z numerem kolejnego egzemplarza. Obecnie znajduje się ona na desce rozdzielczej, a nie na konsoli środkowej, jak to było w przypadku poprzednich modeli. W nowym Civicu Type R znalazł się także znany z generacji FK8 system AutoBlip podbijający obroty przy redukcji, co zapewnia idealne dostosowanie prędkości obrotowej silnika podczas zmian biegów i pomaga w uzyskaniu wysokiej stabilności przy szybkim wejściu w zakręt. Czerwony kolor wnętrza możecie podkreślić jeszcze bardziej, zamawiając akcesoryjny pakiet iluminacyjny. Otrzymacie wówczas dodatkowe czerwone podświetlenie przestrzeni na nogi, czy też podświetlenie tapicerki i listew progowych. Deska rozdzielcza zawiera dwa wielofunkcyjne ekrany. Ten bezpośrednio przed kierowcą ma przekątną 10,2 cala i pełni rolę cyfrowych zegarów. Dotykowy ekran na konsoli środkowej ma przekątną 9 cali i obsługuje system inforozrywki Honda Connect. Nowością w najnowszym Type R jest rejestrator danych i aplikacja Log-R w wersji 2.0. Zbiera ona szeroki zakres danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym i umożliwia natychmiastową analizę jazdy na torze i drodze. Parametry jazdy oceniane są za pomocą algorytmu opracowanego przez dział badawczo-rozwojowy Hondy, a dane dostępne są również poprzez aplikację na Waszym smartfonie. Przy dźwigni zmiany biegów znalazł się także przełącznik trybów jazdy. Dostępne są łącznie 4 konfigurowalne tryby jazdy, 2 predefiniowane ustawienia podstawowe Comfort i Sport, tryb Individual, który możecie w całości skonfigurować według własnych preferencji, a także tryb Plus R aktywowany osobnym przyciskiem. Każdy z dostępnych trybów zmienia parametry z samochodu, w tym adaptacyjnych amortyzatorów, oporu kierownicy, dopasowania obrotów czy reakcji na wciśnięcie pedału gazu. Co istotne, po uruchomieniu silnika samochód domyślnie rozpocznie pracę w ostatnio używanym trybie. Trybem zapewniającym najbardziej ekstremalne osiągi jest oczywiście Plus R, który jest zoptymalizowany do jazdy na torze. W trybie Plus R możliwe jest całkowite wyłączenie systemu kontroli trakcji oraz systemu kontroli stabilności jazdy, co pozwala na uzyskanie większych kątów znoszenia i większych uślizgów kół. W zależności od wybranego trybu zmieni się również zestaw prezentowanych parametrów na ekranie deski rozdzielczej. Całość uzupełnia nowy pakiet zaawansowanych systemów bezpieczeństwa Honda Sensing, będący oczywiście na liście wyposażenia standardowego. Szczegółową listę elektronicznych systemów bezpieczeństwa i kontroli jazdy znajdziecie na naszej stronie, link oczywiście w opisie filmu. Dajcie także znać, co sądzicie o najnowszej Hondzie Civic w wersji Type R, a jeśli macie jakieś dodatkowe zapytania, to również możecie je zostawić w komentarzach pod tym filmem. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału, a także odwiedzenia pozostałych social mediów, gdzie zawsze znajdziecie wiele informacji o nowościach. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia!